Witam wszystkich widzów, reaktywuję kanał. Polikwidowałam swoje poprzednie filmy, ponieważ z niektórych z nich nie byłam zadowolona. Musiałam przemyśleć niektóre sprawy techniczne, dobór tematyki itd. Ale mam nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i ponownie będę nagrywać różne filmy. A być może także wrzucę część poprzednich. W każdym razie chciałabym poruszyć ponownie temat, który pojawiał się w moich poprzednich filmach, trochę odświeżona formuła. W każdym razie dyskryminacja mężczyzn. Wielu z Was może ten temat zaskakiwać, no bo jak to? Dyskryminacja mężczyzn? Przecież jeżeli mówimy o dyskryminacji, to automatycznie w nas się zapala lampka, że to przecież kobiety są dyskryminowane. Przemoc wobec kobiet, dyskryminacja wobec kobiet są tematami, które powszechnie pojawiają się w mediach. Mamy XXI wiek, wchodzimy w trzecią dekadę XXI wieku, jednakże temat dyskryminacji mężczyzn jest tematem, który w głównym nurcie, w mainstreamie właściwie nie istnieje. Widziałam artykuł w Polityce z 2012 roku, który traktował o przemocy kobiet wobec mężczyzn, ale to chyba by było na tyle. W każdym razie mężczyzna też człowiek. Mężczyzna też ma prawo do słabości, ale my często traktując mężczyzn jako oprawców wobec kobiet, czy takich, którzy automatycznie są silni pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym, o tym zapominamy. I to się mści. W jaki sposób? Chociażby w taki, iż mężczyźni popełniają więcej samobójstw niż kobiety. Nie we wszystkich krajach tak jest, bodajże w Chinach więcej kobiet popełnia samobójstwo, niestety, jednakże generalnie to mężczyźni częściej popełniają samobójstwa. Myślę, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pewna niedobra cecha w naszej kulturze. Na szczęście powoli odchodzi do lamusa, ale powoli trzyma się jednakże wciąż jeszcze mocno, zwłaszcza w konserwatywnych środowiskach, to znaczy chłopcom i mężczyznom niejako odbiera się prawo do słabości, do wyrażania swoich uczuć. Nie masz się, nie bądź jak baba, chłopaki nie płaczą. Dziewczynka, kobieta może się wyżalić koleżankom, rozpłakać się, obrazić, tupnąć nogą, trzasnąć drzwiami. U mężczyzny jest to źle widziane. No i tłumi napięcie w sobie, tłumi. I jak to się kończy? Tragicznie, samobójstwem. Poza tym kobiety samobójczynie częściej wybierają mniej skuteczne metody, czyli na przykład trują się tabletkami czy jakimiś truciznami i można taką samobójczynię niedoszłą uratować, czy skaczą z pięter niższych. Mężczyźni czy tam podcinają sobie żyły, też można uratować częściej takie przypadki. Natomiast mężczyźni stosują broń palną, czy skaczą nie z drugiego, czy tylko z 13 piętra. Co jeszcze? Czy kobieta może zgwałcić mężczyznę? Bo mężczyzna może zgwałcić kobietę, to wydaje się dla nas oczywiste. Ewentualnie mężczyzna mężczyznę. Ale czy kobieta może zgwałcić mężczyznę? Otóż wbrew panującej opinii, tak, może. Może na przykład dosypując jakieś środki, które sprawią, iż mężczyzna niczego nie będzie pamiętał i wykorzysta go seksualnie, czy wymuszając stosunek seksualny jakimiś groźbami, szantażami, może to zrobić. Poza tym panują takie głupawe powiedzenia, że gwałt na mężczyźnie to seks niespodzianka. Czy jak mu stanął, no to znaczy, że mu się podobało. To jest taki odpowiednik, jak się zgwałci kobietę i się mówi, że jak się nie broniła, bo na przykład była przerażona, to znaczy, że jej się podobało. Otóż nie. I jeżeli my nie mówimy o takich tematach, czy twierdzimy, że to jest niemożliwe, to sprawia to, iż na przykład mężczyzna, który jest taką ofiarą, został zgwałcony przez kobietę, wstydzi się o tym mówić.
i nie idzie po pomoc, a takie przypadki jednak się zdarzają. Tak samo z przemocą domową wobec mężczyzn. Istnieje wiele organizacji, które pomagają kobietom, partnerkom czy żonom, które zostały przez swoich mężów czy partnerów pobite, zgwałcone i tak dalej. Natomiast jeżeli mężczyzna jest przez swoją żonę czy partnerkę bity, czy szantażowany, czy stosowane są wobec niego groźby, ponieważ kobiety częściej stosują przemoc psychiczną, która jest znacznie trudniejsza do udowodnienia niż przemoc fizyczna, to wstydzą się o tym mówić, bo potem mówią: mięczak, frajer, ciota, co to, baba cię bije. Jeżeli chłopak dręczy dziewczynę, no to jest straszne, ale wszyscy ją rozumieją. Jeżeli jednak dziewczyna dręczy chłopaka, to on nigdzie nie znajdzie pomocy ani zrozumienia. Oby to w niedalekiej przyszłości uległo zmianie. Co dalej? W sobotę była taka, nie chodzi mi o temat teraz Białorusi, ale zwrócę uwagę na pewną wypowiedź. Była taka demonstracja wolnej Białorusi, ona ma trochę inną flagę, biała flaga, czerwone paski, a nie czerwono-zielona flaga Białorusi obecna. Nie o to chodzi. W każdym razie w Krakowie była w sobotę taka demonstracja. Pewien Białorusin się wypowiadał na temat reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wspominał o tym, iż ofiarami tam w demonstracjach brutalności policji w szpitalu lądowały nawet 14-letnie dzieci. I powiedział coś takiego, to zwróciło moją uwagę, że są takie grupy, tacy ludzie, których nie wolno tykać, nie wolno bić. Kobiety, dzieci, starcy. No ale zaraz, to 40-letniego mężczyznę można bić? Można, bo się nie zalicza do takiej grupy? No nie można, nie żyjemy w jakichś, nie wiem, w czasach kamienia łupanego, tylko w XXI wieku. Mężczyzna też człowiek. 40-latka to nie możesz pobić, żeby wylądował w szpitalu pokaleczony dlatego, że nie jest kobietą, dzieckiem czy starszą osobą. Dalej, znam osobiście taki przypadek, kiedy nastolatka, 17-latka zalazła ojcu za skórę. Dopuściła się jakiegoś chuligaństwa, no i ojciec jej powiedział coś takiego, według mnie bardzo prostacka i prymitywna odzywka, że ja bym wolał, żebyś ty była chłopcem, bo wtedy mógłbym cię prać, bo kobiety to nie wypada sprać. No, oczywiście nie została sprana, nie została uderzona, no ale co, jakby się urodziła chłopakiem, to mogłaby zostać sprana, tak? Jeżeli kobieta jest żołnierzem, no to jest okej, przyjmujemy to. Ale mężczyzna nie może zostać przedszkolanką, no bo zaraz tam w główkach pojawia się oskarżenie o pedofilię. Nawiasem mówiąc, kobiety to też są pedofilkami, tylko też jest to taki temat mniej eksploatowany. Nam się też to nie mieści, no bo jak niby kobieta może być pedofilem, pedofilką? No jak niby? No bo nam się kojarzy, że matka, kobieta lepiej się zajmie dzieckiem. Ale to nie jest prawda. Niekoniecznie musi być prawda. Poza tym właśnie przez taki obraz kobiety, które dopuściły się pedofilii, trudniej jest wykryć. I być może kobieca pedofilia jest zjawiskiem niedoszacowanym, nieuwzględnionym w statystykach, ponieważ wiele przypadków nie zostało wykrytych. Mniej jest mężczyzn, którzy idą na przykład na studia pedagogiczne, chociaż na przykład jeden z najsłynniejszych pedagogów był mężczyzną, Janusz Korczak. Znacznie mniej jest pielęgniarzy, no ale też są. No i czemu na przykład taki wybór miałby być gorszy, niż gdyby mężczyzna został strażakiem czy też policjantem?
przypadku rozwodu w Polsce często dochodzi do sytuacji, bardzo często, że dziecko jest przyznawane matce, ponieważ też stereotypowo myśli się, że matka lepiej się zajmie dzieckiem, co też nie zawsze musi być prawdą. I często patrzymy tak na samotnych ojców, że oni są gorszymi rodzicami niż samotne matki, no bo mężczyzna nie będzie wiedział, jak przewinąć dziecko, jak ubrać dziecko, jak nakarmić dziecko, a przecież tak nie musi być. To może być kwestia indywidualna, że samotny ojciec znacznie lepiej się zajmie dzieckiem jakimś niż samotna matka. Często w czasie takiego rozwodu, jak matka przejmie dziecko, to nawet jeżeli ojciec może widywać to dziecko decyzją sądu, to matka perfidnie nastawia to dziecko przeciwko ojcu i mówi: tatuś już cię nie kocha, nie chce się z tobą widywać. I ten dzieciak ma prany mózg, a ojciec cierpi. No i czasu się nie da odzyskać, bo pieniądze można odzyskać, jakieś rzeczy można odzyskać, a czasu, który ojciec stracił nie widząc swojego dziecka, no to nie da się. Dalej, jeżeli kobieta straci pracę, to nie jest to czy jest na bezrobociu, nie patrzy się na to tak krzywo, niż gdy mężczyzna jest na bezrobociu. Frajer, mięczak, nieudacznik i co? I w bardzo dalekiej perspektywie, czy nawet bliższej, może to prowadzić do samobójstwa. Dalej, w PRL-u na szczęście to się już skończyło, bo do 2008 roku służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa. Jeżeli mężczyzna nie dostał się na studia, czy nie miał zaświadczenia lekarskiego, czy nie był jedynym żywicielem rodziny, to musiał iść na okres 2 lat. Potem to się zmniejszyło chyba w latach 90., pierwszych 2000 na 1 rok do wojska. Jeżeli kobieta nie zdała matury, nie dostała się do wojska, jeżeli kobieta nie zdała matury, nie dostała się na studia, nie szła do wojska. W Izraelu jest obowiązkowa służba wojskowa, ale zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Ja jestem przeciwnikiem poboru do wojska. Uważam, że armia powinna być zawodowa. No ale przekichane mieli ci chłopcy w PRL-u. Dobrze, że to się już skończyło. Armia jest zawodowa, oby to nigdy nie wróciło. I na koniec, może to jest śmieszny przypadek, aczkolwiek nie uważam tak. Jeżeli mężczyzna tak zadecyduje, że ja bym chciał prasować, sprzątać, gotować, zajmować się domem, zajmować się dziećmi, nie pracować, tylko zostać gospodarzem domu, a moja żona czy partnerka pójdzie do pracy, bo więcej zarabia, no to zostałby wyśmiany. No bo to nie jest męskie, tak? Mężczyzna tak nie powinien robić. Jeżeli kobieta jest, tak nieładnie się to nazywa, kurą domową i nie pracuje, tylko zajmuje się domem i dziećmi, a mężczyzna idzie do pracy, bo zarabia więcej, nie jest to krzywo widziane. Odwrotny układ jest krzywo widziany. Chociaż takie sytuacje, że mężczyzna zajmuje się domem, a kobieta pracuje, to jest taki układ spotykany, ale bardzo, bardzo rzadko. Ale w konserwatywnych środowiskach jest to oczywiście wyśmiewane. To tyle. Jest to oczywiście taki tylko wstęp. Można by o tym napisać chyba nawet pracę doktorską czy habilitację z socjologii. Napiszcie, co o tym myślicie w komentarzach. Mam nadzieję, że mój film się Wam podoba, że mój sposób wypowiedzi Wam się podoba, że moje uwagi Wam się podobają. No, ja powtórzę jeszcze raz, mężczyzna też człowiek, też ma prawo do zwątpienia, do słabości, wątpliwości, lęków i patrzmy na ludzi indywidualnie. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy dziecko, trzeba patrzeć indywidualnie. Każdy przypadek jest inny. Dziękuję Wam za komentarze, dziękuję Wam za oglądalność, pozdrawiam wszystkich widzów.